Hej, z tej strony Anastazja, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj spędzimy sobie razem produktywny dzień podczas szkoły. Mamy czwartek, godzinę 7:55 i ja normalnie byłabym już w szkole, ale dzisiaj odwołali nam angielski, który mamy na pierwszej lekcji, dlatego mamy dopiero na 8:50, także fajnie. No, nie powiem, że mogłam się wyspać. W sumie miałam okazję, ale i tak wstałam tak jak zawsze, bo jak widzieliście, dzisiaj rano trochę się jeszcze uczyłam i ja naprawdę o wiele bardziej wolę się uczyć rano niż po południu po szkole. Po południu w ogóle się nie mogę skupić, a rano jak wstanę, zacznę się uczyć, to wszystko mi tak łatwo wchodzi do głowy. Także stwierdziłam, że wstanę sobie normalnie i po prostu przeznaczę te 40 minut rano na naukę. Pouczyłam się troszkę biologii i porobiłam parę zadań z matematyki. Także jak widzicie, ja swoje poranki teraz staram się wykorzystywać jak najlepiej i wtedy, kiedy jestem produktywna i zmotywowana, to z tego po prostu korzystam. Powiem Wam, że ja naprawdę polubiłam takie poranne sesje nauki. Tak jak kiedyś sobie nie wyobrażałam, żeby wstawać specjalnie po to, żeby się uczyć, to teraz mam tak, że wstaję i sobie myślę, o, pouczę się i będę miała później już to z głowy. No ale dzisiaj nie zdążyłam się jakoś zbyt długo pouczyć, bo zaczęłam za późno, ale to wszystko przez to, że nagrywałam i zawsze, gdy nagrywam, to zajmuje to naprawdę sporo czasu, ale przynajmniej już coś zrobiłam i będę miała mniej na popołudnie. O jakieś 3 zadania mniej z matematyki. Mam jeszcze jakoś pół godziny, więc idę sobie jeszcze zjeść śniadanie. Już wczoraj sobie przygotowałam wieczorem nocną owsiankę czekoladową. Dzisiaj podgrzeję ją sobie w airfryerze. Na to wyłożę czekoladowy pudding, jeszcze dodam banana. Może zrobię takiego karmelizowanego. Zobaczę, bo widziałam wczoraj przepis na pyszną owsiankę właśnie z takim bananem. Dodam jeszcze może pistacje i coś jeszcze miałam dodać. No nie wiem, nie pamiętam, ale zobaczycie później. Także lecimy do kuchni. Śniadanie już zjedzone, więc ja teraz zobaczę jeszcze, czy wszystko spakowałam. I w ogóle dzisiaj lekcje mam najkrócej z całego tygodnia, bo tylko do 12:15, więc bardzo się cieszę. Ale i tak jak wrócę, to niestety będę musiała się uczyć i mam też jeszcze dodatkowy angielski. No ale o moich planach na popołudnie opowiem Wam trochę później, bo teraz musimy ruszać do szkoły. Dojechałam już pod szkołę, na szczęście udało mi się znaleźć miejsce na parkingu, bo uwierzcie mi, czasami jest to naprawdę trudne. No, ale ja teraz muszę już iść do szkoły, bo dosłownie za minutę zaczynam lekcję. Witam się z Wami ponownie, jest właśnie 12:45, jak widzicie już jestem w domu i dzisiaj w szkole były mecze siatkówki, więc przez 2 pierwsze lekcje, czyli 2 WF-y po prostu je oglądaliśmy. Potem mieliśmy polski, no to była zaległa kartkówka, już chyba przekładana ze 3 razy, ale napisałam wszystko, mam nadzieję, że dobrze, mam nadzieję, że będzie dobra ocena. No i na matematyce w sumie tylko rozwiązywaliśmy zadania maturalne. No więc tak minął mi ten dzień w szkole dosyć szybko. No i dobrze. A ja teraz muszę trochę odpocząć i ja uwielbiam aktywny odpoczynek, więc zrobię sobie trening. Dzisiaj zaplanowałam na całe ciało. Mam w sumie tak godzinę czasu, bo jak skończę ćwiczyć koło 14, to potem zjem obiad, a obiad już jest gotowy, bo myśmy wczoraj z mamą robiły taki cheddar chicken chili, coś takiego. Tylko że nie dałyśmy tam chili, bo nie lubimy na ostro. No i tam jest naprawdę mnóstwo warzyw, no i też kurczak, fasola, więc ma dużo witamin, dużo białka i jest naprawdę
przepyszne. Także to sobie zjem na obiad, no i potem będę miała ten dodatkowy angielski i potem czeka mnie jeszcze nauka. Także mam nadzieję, że ze wszystkim zdążę, więc ja tutaj już teraz nie przedłużam, tylko przebieram się w strój do ćwiczeń i robimy trening. Zrobiłam trening, zjadłam obiad, jestem też już po godzinie dodatkowego angielskiego i jest właśnie 15:40. Ja muszę teraz chwilę odpocząć, bo mimo, że lubię się uczyć angielskiego, to jednak takie siedzenie przez godzinę przed tabletem i myślenie, no jest trochę męczące, więc zrobię sobie zaraz pyszną kawusię i tak, ja wiem, że nie powinno się pić kawy o tej godzinie, bo prawdopodobnie nie będę mogła potem zasnąć. No a dzisiaj jeszcze przede mną sporo pracy, a jestem też już jakaś zmęczona i chce mi się spać chyba przez tę pogodę, bo od rana jest naprawdę strasznie ciemno i nie mam po prostu już siły, żeby się uczyć. Tak jak Wam mówiłam, ja zdecydowanie bardziej wolę wstać wcześniej rano i się rano pouczyć niż teraz po południu po szkole. Ja naprawdę nie umiem się nigdy skupić na nauce po południu. Pouczę się, nie wiem, z 20 minut i już mam dość, nie wiem co czytam, albo zasypiam nad zeszytem. Także mam nadzieję, że kawa mi doda chociaż trochę energii, ale ja i tak ją piję dla smaku. A dzisiaj chciałabym zrobić sobie taką Honey Nut Cheerio Latte. Ja ją znalazłam na TikToku. Tak mnie zaciekawiło. Jest tutaj też przepis, więc spróbuję. Jak wyjdzie dobra, to napiszę Wam oczywiście składniki i chwilę sobie z moją kawusią odpocznę, a później zabiorę się najpierw za zadania z matematyki. Jeszcze muszę też biologii się pouczyć, bo jutro mamy duży sprawdzian powtórkowy na 2,5 godziny chyba. No i też jutro prawdopodobnie będę pisać zaległą kartkówkę z polskiego, więc też muszę sobie powtórzyć lekturę. No, także czeka mnie intensywne popołudnie, a no i jeszcze potem chcę z mamą jechać na zakupy spożywcze do Biedronki. I mam nadzieję, że uda mi się wszystko zrobić i ze wszystkim zdążę. Także idziemy teraz do kuchni, zrobić sobie kawusię i chwilę odpocząć. Jest prawie 19, ja jak na razie skończyłam się uczyć, bo muszę zrobić sobie przerwę, już po prostu nie wiem co czytam. I pojedę sobie teraz szybko z moją mamą na zakupy spożywcze i jak wrócę, to zjem kolację, wykąpię się i wezmę się później za robienie zadań, bo na razie powtarzam tylko teorię. Mam takie 4 ogromne zbiory z zadaniami z biologii, więc może sobie tam troszkę poćwiczę, zobaczę ile udało mi się zapamiętać, bo po prostu już mój mózg nie chce myśleć i całe szczęście, że jutro jest już ostatni dzień przed feriami i później w sobotę jadę w super miejsce z moimi siostrami. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać vloga i pojawi się na kanale. No więc ja tutaj teraz posprzątam trochę na biurku i jadę z moją mamą na zakupy. Wróciłyśmy już z mamą z zakupów i chyba kupiłam wszystko, co potrzebowałam, przynajmniej mam taką nadzieję. Także teraz pokażę Wam te takie najciekawsze produkty, które w sumie najczęściej kupuję. Także tutaj mamy miks sałat z rukolą, mój ulubiony. Następnie mam 2 awokado Hass. W sumie jedno kupiłam twardsze, drugie już takie bardziej miękkie. Dalej mamy gorzką czekoladę 85%. Ja najbardziej lubię gorzką ze wszystkich czekolad i nawet wolę jeszcze jak jest ponad 90. Kiedyś chyba miałam
nawet 100%. No ale w Biedronce jest najwięcej 85%. Dalej mamy takie mleko owsiane. Wzięłam je pierwszy raz, bo widziałam przepis na kawę z mlekiem owsianym i chciałam przetestować, więc też sobie spróbuję, czy jest dobre, bo najczęściej wybieram migdałowe z Inki. Wielkie opakowanie płatków owsianych, pewnie i tak szybko się skończą. Górskie, najlepsze, najwięcej błonnika i najzdrowsze. Następnie mamy takie placki tortilli wysokoproteinowe. Chleb mieszany razowy, też go nigdy nie jadłam, więc sobie spróbuję. Następnie nasiona chia, bo teraz używam ich naprawdę do wszystkiego. Do owsianek, do jogurtów robię też takie zwykłe puddingi chia i po prostu szybko mi się kończą. Dalej mamy siemielniane i ja sobie je zmielę. Będzie na przykład do owsianek. Też dodaję je teraz do wszystkiego, bo ma właśnie dużo błonnika. Jeden z moich ulubionych orzechów, czyli migdały. No i jeszcze mam skyry naturalne. Niestety nie było bez laktozy, bo właśnie najczęściej kupuję bez laktozy, ale wzięłam takie, jakie były. Mam jeszcze waniliowy, tym razem ten jest bez laktozy. No i jeszcze mam 3 serki wiejskie wysokobiałkowe. One mają najlepszą konsystencję ze wszystkich serków. I jeden jogurt naturalny. No więc to w sumie wszystkie takie najciekawsze produkty, które najczęściej kupuję. Także ja to teraz pochowam do szafek, do lodówki i zrobię sobie kolację, a później pójdę się wykąpać. Zjadłam już kolację, zrobiłam swoją wieczorną pielęgnację i jest już 9:30, ja jestem tak zmęczona. Ta kawa chyba mi nic nie pomogła. No ale jeszcze muszę siadać do tych zadań z biologii, przynajmniej porobić, nie wiem, ze 2-3 z każdego działu, chociaż jest to trudne, bo w każdym zbiorze jest ponad 1000 zadań. Więc nie wiem, jak ja je wybiorę, no ale zrobię z każdego działu tyle, ile dam radę. No wiadomo, też nie ze wszystkich działów, tak dosłownie, ale z tych takich najważniejszych, na przykład, nie wiem, anatomia i fizjologia człowieka, metabolizm, bo to jest trudne, budowa komórki, tkanki. Wydaje mi się, że tego będzie jutro najwięcej na tym teście. Nie będę też siedzieć do późnych godzin, bo potem nie będę mogła myśleć i nic z tego jutro nie będzie. No, także ja powoli zabieram się do pracy, no, ale jeszcze tylko przetrwać jutro i w końcu wolne. I też jeszcze jutro po szkole będę musiała się pakować, bo tak jak wam mówiłam, czeka mnie super wyjazd z moimi siostrami. Jak oglądacie mnie na TikToku i Instagramie, to pewnie już wiecie gdzie i mam nadzieję, że też uda mi się nagrać vloga tutaj na YouTube'a. No ale ja teraz się tutaj nie rozgaduję, tylko siadam do biurka i biorę się za robienie tych zadań.